Cześć i dobry wieczór. Nazywam się Jakub Bartosz-Golis i uwaga, bo dzisiaj będę się pastwił. Opowiem o aparatach, które sprzedałem i absolutnie tego nie żałuję. Jeden z nich nawet oddałem za darmo, był tak bardzo zły. Pierwszym z tych aparatów będzie Smiena 7, czyli Smiena 7, którą znalazłem na półce z różnymi innymi aparatami mojego taty i załadowałem do niej film i postanowiłem, że ją wypróbuję. Smiena 7 to aparat radziecki produkowany w okolicach 1970 roku. Bardzo prosty dalmierz, jeśli można tak powiedzieć, natomiast wizjer wcale nie jest dalmierzowy, tylko to jest taki wizjer bardzo, bardzo prosty, taki jak w najprostszych aparatach, po prostu który widzi jakąś tam ramkę, która niekoniecznie, a najczęściej absolutnie nie pokrywa się z tym, co faktycznie widzi obiektyw. To był po prostu taki tunelik ze szkłem, nie było tam żadnych linii pomocniczych, żadnej korekty paralaksy. Powiedziałem, że ten aparat to jest najprostszy kawałek plastiku do robienia zdjęć, jaki tylko można mieć. Możliwe, że jakieś Brownie czy coś takiego są jeszcze prostsze. Natomiast z aparatów, które ja używałem, to było najbardziej prymitywne urządzenie do robienia zdjęć, jakim dysponowałem. Naciąg filmu był na pokrętełko, takie o jak tutaj, trzeba było je tak kręcić, aż poczuło się opór. I to znaczyło, że klatka była przewinięta. Aparat miał maleńki, taki pod względem średnicy obiektyw o jasności bodajże 4. To był 40×4, miał 40 mm i przesłonę f4 i powiedziałbym, że z tym obiektywem wiąże się największa zaleta tego aparatu, ponieważ to jest trochę jak z fotografią na smartfonach. Ten obiektywik, to szkło w nim było tak małe i nie wiem, może też tak kiepskiej jakości, że bardzo lubiłem to, jak rozlewa się światło na tym obiektywie. To znaczy, kiedy robiło się zdjęcie z jakimś intensywnym źródłem światła, to powstawał taki swego rodzaju glow na zdjęciu i to akurat jest efekt, który całkiem mi się podobał. Drugą dobrą rzeczą, którą mogę powiedzieć o tym aparacie, jest to, że jego konstrukcja umożliwia robienie podwójnych ekspozycji. O tym, jak bardzo potrzebna jest mi ta funkcja, świadczy to, że nawet nie mam żadnego sampla, żeby wam pokazać, ponieważ nigdy tego nie zrobiłem. Obiektyw Smieny miał jeszcze to do siebie, że ustawianie przesłony odbywało się nie gdzieś tutaj na boku za pomocą jakiegoś pierścienia, tylko tu w samym, zaraz przy szkle było takie karbowane kółeczko, gdzie właściwie trzeba było wsadzić tutaj palca praktycznie w obiektyw i przekręcić to kółeczko na odpowiednią przesłonę, po czym oczywiście zajrzeć z powrotem w obiektyw, czy ma się dobrą przesłonę nastawioną. I było to dziwne. Wielokrotnie wsadziłem sobie palca w obiektyw, został tłusty ślad i zdjęcia były, jeśli w ogóle da się na Smienie 7 zrobić, to były jeszcze gorszej jakości. Drugim z aparatów będzie ten, o którym powiedziałem wcześniej, że oddałem go za darmo. Był taki czas, że codziennie przeglądałem OLX-a w poszukiwaniu różnych dziwnych aparatów, które ktoś tam wystawia, nawet nie wiedząc do końca, co to jest, ale po prostu patrzyłem, o, ten wygląda dziwnie i jeżeli nie był zbyt drogi, to go zamawiałem. I w ten sposób za oszałamiającą kwotę 10 zł nabyłem absolutnie najgorszy aparat, jaki kiedykolwiek miałem. I uwaga, to jest aparat Olympia. I powiedziałbym, że ten model, który tutaj mam, jest bardzo podobny, jeśli chodzi o jakość wykonania do samego tego aparatu. Cała seria tych aparatów, które różnią się szczegółami, a są bardzo do siebie podobne, produkowane są w Chinach i noszą różne finezyjne nazwy, jak Olympia, Nikkei, Tashika. Czy to coś wam przypomina? Wydaje mi się, że to jest mniej więcej rzeczywisty rozmiar tego aparatu. Ten aparat był monstrualny i wielkościowo i jak na swój rozmiar był zadziwiająco lekki, był wykonany chyba z absolutnie najgorszej jakości plastiku. To jest taki aparat, który udaje swoim wyglądem lustrzankę, ma stosunkowo taki duży obiektyw po środku, ma tutaj, to się trzyma, ma taki jakby uchwyt, taki grip i przycisk migawki jest właśnie tutaj pod palcem wskazującym. Przygoda z tym aparatem zaczyna się już od samego pudełka. Udało mi się go dostać w cenie tych 10 zł, nie dość, że dostałem aparat z lampą błyskową, to jeszcze oryginalne pudełko. I to oryginalne pudełko to było coś, co zafascynowało mnie od samego początku, bo na tym pudełku, wśród cech tej kamery, znajdowały się takie cuda jak na przykład Color Lens.
tu na samym górze aparatu był taka matówka, która odbijała właśnie obraz z tego okienka i można było na ten aparat nie tylko patrzeć w ten sposób, przez takie coś jak wsmienie, czyli po prostu tunelik z jakimś tam szkiełkiem, który widział coś zupełnie innego niż aparat, łącznie z czubkiem obiektywu. Można było patrzeć na niego też od góry, uwaga. Nie mam pojęcia, jak ktoś jest w stanie robić zdjęcie na tym patrząc od góry, ponieważ obraz na tym, to było jakieś mgliste odbicie obrazu, rozmyte i absolutnie nic nie było w tym widać, poza jakąś tam rozmytą plamą, więc było to absolutnie nieużyteczne, podobnie jak cały ten aparat. Obiektyw plastikowy miał przesłonę od 6.3 do 16, właściwie miał 3 pozycje, 6.3 bodajże 8 i potem 16 albo 11 po środku. Zmieniało się te przesłony jakby wyciągając obiektyw do przodu i do tyłu. I tak się regulowało. Czas naświetlania był 1, nawet nie wiem jaki. I co, lampę błyskową można było odpiąć. To domyślnie jej tu nie było. Odpinam lampę błyskową. Można było chodzić z takim maleńkim aparatem albo dołączyć tą lampę błyskową i wtedy się wyglądało jak taki porządny fotograf z kreskówek. Aż czekałem, aż wybuchnie magnezja tutaj na końcu. Zabrałem ten aparat na jedną wycieczkę nad Jezioro Leśniańskie pod Zamkiem Czocha. Większość z tych zdjęć była w jakiś sposób zaświetlona. To, co widać było w wizjerze, absolutnie nie miało nic wspólnego z tym, co widział obiektyw. I chciałbym zaznaczyć, że ja bardzo lubię dziwne aparaty i strasznie lubię znajdować różne kurioza na OLX-ie, ale to coś to była absolutna przesada. Z tym, co opowiem o trzecim z aparatów, wielu ludzi może się nie zgodzić, a to dlatego, że ten aparat objęty jest, powiedziałbym, nawet pewnym kultem. Wielu ludzi bardzo lubi go używać. Mi nie przypadł do gustu, dlatego jest w tym odcinku. I jest to nic innego, tylko kultowy Lubitel 166 z fabryki Lomo, czyli tej samej, z której pochodzi Smiena. W poprzednim odcinku opowiadałem o Zenicie, który był kawałkiem solidnej radzieckiej roboty, był ciężki, przyjemny w użytkowaniu. To Lubitel zupełnie jest z innej bajki. Lubitel to jest radziecki aparat średnioformatowy, produkowany ten model w okolicach 1980 roku. Byłem święcie przekonany, że to jest starszy model, bo takie sprawia wrażenie. Jak to się stało, że postanowiłem kupić Lubitela? Otóż przeglądałem zdjęcia na Instagramie parę lat temu i zauważyłem, że część z nich ma bardzo konkretną stylistykę, która bardzo mi się podobała wtedy. Zauważyłem, że większość z nich jest w formacie kwadratowym, część w trochę innym, ale wszystkie łączy to, że wyglądają trochę jak obraz, że wyglądają odrobinę jakby ktoś po prostu wziął ramkę i 1:1 przełożył na płasko ten obraz. Nie były takie powyginane jak na małoobrazkowym aparacie z szerokim obiektywem. Było w nich coś takiego wciągającego w tą scenę i kiedy zacząłem analizować opisy, hasztagi, okazało się, że pojawia się tam właśnie wyrażenie średni format. Zrobiłem research, dowiedziałem się, jakie są te średnioformatowe aparaty, o co chodzi w tej fotografii średnioformatowej, porównałem to z moim dostępnym budżetem i okazało się, że Lubitel 166 to jest dokładnie to, na co mnie było wtedy stać. Kiedy pojechałem późnym wieczorem odebrać tego Lubitela w jednym z dolnośląskich miasteczek, byłem pełen nadziei, że teraz będę robił takie wspaniałe zdjęcia, jak oglądałem przez ostatnie miesiące w internecie. Niestety srogo się zawiodłem. Przeczytałem opinię w internecie, że żeby nie kupować Lubitela, jak chcesz zacząć przygodę ze średnim formatem, bo się tylko zniechęcisz. Niestety przeczytałem to dopiero, kiedy go sprzedałem i zgadzam się z tą opinią. Nie przypadł mi ten aparat do gustu. Oczywiście nie ma co oczekiwać od taniej radzieckiej konstrukcji, natomiast był plastikowy, jakiś taki lekki, taki zupełnie niesolidny. Miał dość ciemny obiektyw i matówka też. Matówka była taka, że ciężko było na niej coś zobaczyć i lupka, która, no bo to oczywiście to jest aparat z takim kominkiem. To jest kominek. Można go sobie nosić, tak jest w postaci złożonej i sobie się go rozkłada i patrzy się od góry, żeby zrobić zdjęcie. Tu na górze też jest lupka, jak w podobnych konstrukcjach i można przez nią sobie wepchnąć ten kwadracik tutaj, żeby sobie otworzyć tą lupkę i patrzeć przez nią
na matówkę, czy to wszystko jest ostre. Z tym, że niewiele to pomagało. Coś było w tym aparacie takiego, że po prostu nie chciało mi się go używać. Zrobiłem na nim chyba 1 albo 2 rolki i to tyle. I stwierdziłem, że nie mam ochoty więcej brać tego aparatu do ręki, nie chcę na nim robić zdjęć, bo jakoś ciężko było przewidzieć w ogóle, co na nich wyjdzie. Podobnie jak na Smienie. To było zgaduj z gadula, co tam będzie w tym kadrze i czy to będzie dobrze naeksponowane i w ogóle jak to zdjęcie będzie wyglądać. I kiedy tylko pozbyłem się Lubitela, to znalazłem Starta, którego mam do dzisiaj i bardzo lubię go używać, w przeciwieństwie właśnie do Lubitela. A więc to były 3 aparaty, które miałem i już ich nie mam, poza tymi modelami. I absolutnie nie żałuję, nie wróciłbym do żadnego z nich. Nie mam teraz po latach refleksji, że nie dałem któremuś z nich szansy i chciałbym jeszcze spróbować, jak to jest robić na nich zdjęcia. Nie mówię, że te aparaty są złe i że absolutnie nie kupujcie, to znaczy tego nigdy w życiu nie kupujcie, chyba że chcecie się sfrustrować albo chcecie zrobić taki odcinek jak ja teraz, gdzie będziecie opowiadać o bardzo złych aparatach. Natomiast te 2 aparaty, nie mówię, że to są złe sprzęty. Myślę, że spokojnie można na nich robić dobre zdjęcia, mogą też sprawiać przyjemność. Mi nie sprawiły i mi nie przypasowały. Na pewno sprawdzą się, jeżeli lubicie robić zdjęcia typu Lomo Lo-Fi, które są właśnie trochę przypadkowe, trochę nieostre. Poza tym są to konstrukcje pochodzące z kultowej fabryki Lomo ze Związku Radzieckiego i to nie jest bez znaczenia, bo po prostu wiążą się te aparaty z pewną legendą. Wydaje mi się, że wnioskiem z dzisiejszego odcinka będzie to, że eksperymentowanie z aparatami jest super i ja, jak widzicie, miałem za sobą nieudane eksperymenty, miałem udane. Część aparatów, które mam teraz, to były aparaty, które kupiłem nie wiedząc o nich absolutnie nic, po prostu zobaczyłem ogłoszenie, że ktoś sprzedaje taki aparat, zamówiłem go i okazało się, że pokochałem go z całego serca. I ta przygoda, to próbowanie tych nowych rzeczy, z których część nie wychodzi, a część wychodzi, to jest wspaniałe w fotografii analogowej. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Kubek 100% faceta.